Patrzcie, jakie u nas są korki. Tak. My jesteśmy w lesie, tam gdzie zjeżdżaliśmy. No. A do Żagania jeszcze nie wjechaliśmy. Takie korki. Takie mamy korki. Taki u nas klimat. Ale jeszcze zapomniałam powiedzieć coś. Słuchajcie, jakie w lesie jest powietrze. No. Mogłabym tam chyba spać. A Majcia gdzieś tam patrzy w las i popiskuje, bo coś tam jest. No, puściłbym, to by było już po Majci. Jezu, nie, no naprawdę. Uwielbiam chodzić po lesie. Mogłabym chodzić codziennie. Tylko dzisiaj nie ma czasu. Tylko nie mam dzisiaj czasu, no. Bo przyjdę, no to zaraz, tak, przyjdę z tego zebrania, to grzyby robię, no to też mi zajmie trochę, bo zanim je opłuczę z tego wszystkiego, to trochę mi zajmie. No i później nie wiem właśnie, czy te naleśniki zrobię. Właśnie czytałam jakiś komentarz jakiejś pani, że przeraża ją to, że mrożę. Tak dużo mrożę, ale mrożenie potraw jest czymś naturalnym. Nie spotkałam się nigdzie, żeby jakikolwiek lekarz czy ktokolwiek, był jakiś artykuł, że mrożenie jest niezdrowe. No. Warzywa się mrozi, owoce się mrozi. Jest to nawet lepsze niż w słoiki, gdzie jest duża temperatura, bo więcej wartości odżywczych jest przy mrożeniu. Patrzcie, końca nie widać. Więc nie wiem, ciekawe co wy na ten temat myślicie. Jestem ciekawa, bo ja naprawdę, uważam, że mrożenie, no i wiadomo, później słoiki, tak, wekowanie. To jest to najlepsza metoda przechowywania żywności. A teraz wyobraźcie sobie, że miałabym zrobić na święta tego strogonowa, no. Do tego naleśniki, krokiety, przecież to ja bym 2 dni by mi zabrakło, do tego ciasto upiec. Ja sobie 2 pojemniczki zamroziłam i nie wiem. Nie, pewnie kiedy się wyciągnie, tak, i się zje. Od tego mam dużą zamrażarkę specjalnie, no, na owoce z działki, które mamy za dużo, czy tam czegokolwiek, na to jak coś kupię tańszego i na to jak coś ugotuję, żeby sobie zamrozić. Jeszcze na działkę trzeba jechać, nie? Tak, posprzątać. A pamiętacie wtedy, jak było ten koronawirus? No. No to przecież, jak to się nazywa? Słuchajcie, ja mogłam z mieszkania pół roku nie wychodzić. No. Bo ja mam zapasy, ja mam w słoikach, ja mam pomrożone. Ja po prostu tak lubię, mnie tak babcia nauczyła. A babcia się chyba nauczyła, bo ona wojnę przeżyła i zawsze uważała, że zapasy trzeba mieć w domu. I ja jestem tak samo tego zdania. Jak przyjdzie zima, a bym zachorowała, albo coś by się stało, mogę nie wychodzić z domu. No. Nawet i pół roku i przeżyję. A to twoja babcia mówiła, nie? Że jak przyszli Niemcy, to pierwszy raz jadła czekoladę, nie? Tak. No. Wiecie co, to jest dziwne, ale to są wspomnienia mojej babci. Moja babcia powiedziała, że pierwszy raz jadła czekoladę, jak Niemcy wkroczyli do wioski, na czołgach przyjechali, czołgami, to byli zwykli... No bo to było zwykłe wojsko. Tak, zwykłe wojsko niemieckie. Wehrmacht. Babcia mówi, oni wyszli no bo ona była dzieckiem małym i mówi, że jak wyszła na tą taką, no nie droga, to była taka... No droga, na klepisko. No. Takie klepisko wyszła i mówi, witali, mówi, wojsko przyjechało. Babcia nawet mówi, nie wiedzieli jakie. Tak, babcia mówi, że nawet nie wiedzieli jaki. Tak się cieszyli, wojsko przyjechało. Wojsko we wsi. Tak, no czołgami. Dopiero później tam ojciec babci powiedział, że to Niemcy, ale ci wojskowi rzucali dzieciom czekolady. Na początku. Tak. No to było na samym początku. Oni przyszli chyba od dołu. Nie z wiem. Czech czy skądś tam. No babcia zamieszkiwała tam okolice Częstochowy, tak? No, Częstochowy. Więc właśnie tam taka malutka wioseczka. To tak jak u Barei, nie? Węgiel przywieźli, wojna będzie. Węgiel przywieźli. No dlatego mówię, no i moja babcia zawsze, ona wszystko miała, ona nawet nie w słoikach, moja babcia w takich dużych 200-litrowych beczkach kisiła kapustę. Nieraz nawet 2 beczki były kapusty zakiszonej. No, babcia jak żyła, to myśmy tam jeździli, nie? Ta babcia kupowała jak to się nazywa, babcia potrafiła kupić całego świniaka. No.
i z dziadkiem na podwórku rozbierali i to było normalne, to się zamrażało albo wekowało się w słoiki. Także Oni robili stroganowa po swojemu, nie? Tak, tak. W ziemi zakopywali różne wszystko, co mieli. Tak, to pieczonka była. Pieczonka. To pieczonka się nazywała. Ziemniaki, Tak. różne warzywa, mięso, kiełbachy. No i ja praktycznie po prostu to tak jakby odziedziczyłam po babci. U mnie musi być zapas. Musi być i koniec. Jedziemy już 15 minut. Normalnie w Warszawie chyba mniejsze korki są. Teren wojskowy, wstęp zbroniony. Wyobraźcie teraz, jak się komuś na przykład paliwo kończy. I się skończy i trzeba pchać. Zjeżdżasz na bok i idziesz z buta. Bo taksówka po ciebie tu nie przyjedzie. A czemu nie? Bo 2 godziny będzie jechać, nie? No, faktycznie, patrz, nie pomyślałam. Albo jak kogoś przyciśnie. Ale tu las dookoła. Ty to No co, różne sprawy się zdarzają. No nie, no dom wariata. Dlatego ja się nie martwię. Gdybym miała grypę, gdyby coś się stało, tak jak mówiłam, mówiłam wam kiedyś, jak miałam operację czy coś, ja wszystko miałam zrobione. Przyszłam, wyciągłam, zjedliśmy. Wczoraj wieczorem mieliśmy przygodę, ja miałem właściwie, nie? Z Mają jak chodziłem. Co podjechał do mnie na rowerze pan. A no. Czy on może pogłaskać pieska, bo ładny? Ja mówię, no proszę. Ktoś pogłaskał pieska i żeśmy sobie pogadali. I on mówi, że on mieszka pod Żaganiem. Takiej małej wiosce. W wiosce. I opiekuje się, ma takie przydomowe przytulisko. Swoje Nikt takie... mu nie pomaga, gmina mu nie pomaga, nikt, kompletnie nikt. Ma prawdopodobnie, jak on mówił, około 30 psów. Tak. I on się nimi opiekuje. Ma tak nieżyczliwych sąsiadów, że na niego donieśli. Do Straży Miejskiej. Do Straży Miejskiej. I zapłacił mandat 500 zł. Zapłacił mandat 500 zł Dlatego, za to, że że psy nie zaszczepione. Nie wszystkie. Nie wszystkie. Nie wszystkie były, bo powiedział, że po prostu nie było go stać. Nie, policji. No. Tak, że No. nie było go po prostu stać zaszczepić wszystkie psy. I powiem wam, że my będziemy jechać tam. Zobaczyć, znaleźć go, nie? Zobaczyć co i jak. I no też dowieziemy mu tam karmę, bo kupimy duży worek karmy. Najpierw zobaczymy, jak to wygląda. Tak, najpierw nie? zobaczymy, tak. No ale nawet policjant ten, co się wypowiadał, że wszystkie psy były zadbane, nie? Nie policjant, bo sąsiedzi nasłali powiatowego weterynarza. No to powiedział, że zadbane Tak, psy. weterynarz powiedział, że psy są zadbane, żyją w dobrych warunkach, no tylko, że nie są wszystkie zaszczepione, tak? No, jak znajdziemy go, to będziemy co jakiś czas mu pomagać, nie? No Bo zobaczymy. on mówi, tak? że on do mnie mówi, że on jest bardzo biednym człowiekiem, że weterynarz przyjeżdża i tu szacun Tak. dla naszego weterynarza Krzysztofa, bo kilka razy leczył mu te psy za darmo. Tak, tak. On mówi, to że jest- on nie ma pieniędzy, nie stać go, a weterynarz mówi, dawaj, przywoź pan. I No. za darmo mu leczy psy co jakiś czas. Tak, także To jest wielki szacun. I słuchajcie, będziemy tam jechać, zobaczyć, co tam w trawie piszczy. I jeżeli faktycznie tak jest, jak ten pan mówi, to słuchajcie, ja tam się tego pana pogadam, popytam. Może mu coś potrzebne, może damy adres, może ktoś z widzów będzie miał jakieś koce czy coś, bo idzie zima. No, zobaczymy, jakie on ma warunki. Tak, jakie ma warunki, czy w ogóle zgodzi się na coś takiego, bo może można by było podać jego adres i słuchajcie, ktoś z was, kto ma coś na zbyciu, jakieś stare, wiadomo, koce, kołdry, czy może ma nadmiar karmy, może pies jego nie je danej karmy, taka kupił, bo to różnie bywa. Albo po prostu ktoś ma tak dobre serce, że będzie miał ochotę wysłać karmę temu panu. Także my zrobimy o tym, jeżeli tylko ten pan się zgodzi. No. To zrobimy o tym A filmik. z tym film zrobimy Tak. cały. Bo szkoda takiego człowieka, który pomaga zwierzętom, po prostu zostawić samego sobie. I dlatego właśnie też idę dzisiaj właśnie na to zebranie. Zebranie jest z radnym. Właśnie i chcę właśnie poruszyć ten temat. Co można by było zrobić, żeby temu panu nie utrudniać, tylko pomóc. No. Bo jeżeli ma tak dobre serce i pomaga
zwierzętom, to jemu trzeba pomóc. On mówi, on chodzi po lesie, szuka, bo nieraz ludzie sobie wezmą psa, a później go w lecie do drzewa przywiązują. Mówi, No. kilka tak znalazł. Mówi, jednego psa ma też z padaczką, ale bierze leki co drugi dzień i Krzysztof mu dał za darmo te leki. No. Także mamy fajnego tego weterynarza. No, a film to taki spontan, ten co teraz nagraliśmy, bo stoimy w korku. Tak. To się podzielimy z wami. Informacjami. Także spodziewajcie się, że jeżeli tylko ten pan pozwoli, to będzie filmik właśnie na wiosce takiego pana. No. A wiemy gdzie, także. Telefon dzwoni. Aha. A kto tu dzwoni? Nie wiem, bo nieznany. Aha. 454 to z Orange'u. No upadli cię, nie? Tak. No codziennie dzwonią i abonament i abonament. Ja mówię, że my mamy w Orange, my już nic nie chcemy zmieniać. A oni dzień w dzień kto inny. Oni się chyba zmówili, że codziennie kto inny dzwoni. Zresztą zobaczę, wiesz, kto to tam No dzwoni. patrzcie, jesteśmy dopiero w połowie koszar. No. Ale coś się ruszyło, zobacz. O, coś się... O nie. Żarcik. Światła zrobili nawet. Ale fajnie tu chodniki porobili, nie? No. Tylko ten parking mogliby zrobić im. Chociaż co mnie to interesuje, nie? Ja już 5 lat nie chodzę tą bramą, o tą tu. Chodziłem, tą tu. No, tam tu. Tam na wprost całkiem. A żołnierka jest, patrz. No, na biurze. To już nie ma ochrony? Patrz, SUFO nie ma? Dlatego się ciebie pytam, bo żołnierka... Bo to zawsze SUFO było, no. No, a tu żołnierka otwiera. No teraz ich tyle mają, tych żołnierek. Z każdego zrobili żołnierza, nawet z kucharzy. Co nie? No to mają ich dużo na służby. Ale tu zawsze widzisz, chodził ktoś z Nie tego? ma nikogo, widzę, wartowników nie ma. Ale Może wojsko przejęło, nie? A coś tak planowali, że wojsko przejmie z powrotem. Po co tyle płacić, jak to wyjdzie taniej i zapłacić im za służbę? No, mi się Bo żołnierz dostanie 40 zł. Co nie? A nie 200. I przynajmniej się czegoś trochę nauczą, nie? Regulaminów i w ogóle. Patrzcie, jeszcze koszary, jeszcze piękne koszary. Odremontowane. Coś wspominają, że chcą je zlikwidować. Gdzie? No chyba nie. Na no, wschód. co ty? Nie, teraz Ale to już no, jest, to już, gdzie tak tu wszystko odnowione? Teraz już podejrzewam. Tu i komisja lekarska jest tu w tym małym budyneczku, już nie widzicie. Teraz podejrzewam, że już tego nie zrobię. Komisja lekarska, komisja poborowa, Tu jest wszystko. WKU, tu jest wszystko, Tak patrzę, wszystko. kto tu jest na bramie, wiesz? A oni w środku siedzą. Żołnierze Żołnierz. i sufok. A to oni mają mieszane. Nie, żołnierze. Żołnierz i sufo, to oni mają mieszane. O, Amerykanie jadą. No. Oni mają te dziwne pojazdy No swoje. takie. Już jest dobrze, jesteśmy blisko ronda. Także cóż, żeśmy wam poopowiadali, pozawracali gitarę, nowy film nagrali, dojedziemy do ronda i się będziemy z wami żegnać, zobaczymy jak to pójdzie. No, pogadali. Jest 15:50, 21 minut w korku. Tak. A jeszcze gdzie? Daleko i jeszcze ile? Jeszcze. Także spodziewajcie się, że może Dałem być do góry, taki bo nie chcę tak pokazywać wszystkich, bo każdy stoi i się patrzy, nie? Korki widzicie. To niech nie patrzą. Nie, bo patrzą, nie? Jeszcze chwilę wam tu pokażę trochę. Teraz z tej strony. Patrzcie, no korek się rozładował. Dobra. Dobrze, mamy tą obwodnicę, nie? Żegnamy się, kochani. No, żegnamy się. Miłego dnia wam życzymy. Miłego dnia, trzymajcie się. Trzymajcie się. Do Pa, pa. zobaczenia. Pa, pa.